Born to Stand Out. No po prostu zbieg okoliczności nie sądzę. Są Lens Instant. Edyta Pazura otworzyła markę perfumową, tworzy perfumy. Nie wiem, czy ona tworzy, pewnie ma perfumiarza, a po prostu otworzyła markę perfumową, bo... Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumownia i zapraszam Was dzisiaj na takie nowości, które się w ostatnim czasie u mnie pojawiły. Nie robiłam żadnych holi, nic takiego, po prostu pojawiały się sukcesywnie w mojej kolekcji jakieś zapachy, w zamian za inne, które zużyłam, które żeście Wy już wykupili. No i generalnie postanowiłam, że trochę będę te kolekcje wzbogacać. O niektórych zapachach, o dwóch konkretnie, mówiłam na drugim kanale, który prowadzę, o ciuchach z kolei, taki bardziej może lifestyle'owy. I link do tego drugiego kanału macie oczywiście za każdym razem w opisie pod każdym filmem. Ale to tylko o dwóch zapachach tam zdarzyło mi się powiedzieć, po prostu rozpakowywałam, wróciłam z zakupów i robiłam taki haul, a generalnie o wszystkim opowiem Wam dziś. Nie wszystkie znam już od deski do deski, też Wam tak szczerze powiem, dlatego że większość z nich nosiłam globalnie, ale no nie wszystkie udało mi się jeszcze tak poznać bardzo dobrze. Niektóre mają wiele twarzy i wydaje mi się, że trzeba je po prostu ponosić w różnej aurze pogodowej. Ale serdecznie Was zapraszam na to, co się w mojej kolekcji nowego pojawiło. Ogólnie troszeczkę zmieniło mi się podejście w ostatnim czasie, ponieważ nie gonię już za jakimiś takimi bardzo drogimi zapachami. Staram się to wszystko wyważać. Wiem, że można dostać przepiękne zapachy za wcale nie jakieś duże pieniądze, z których się będzie zadowolonym i które się będzie bardzo, bardzo miło używało. No i zaczynam troszeczkę poszukiwać, a że też kocham kupowanie w ciemno i szlifuję swój warsztat, jeżeli chodzi o kupowanie w ciemno. To znaczy, staram się znaleźć jak najwięcej informacji wszędzie i wyłuskać to, co wydaje mi się najbardziej prawdziwe albo powtarzalne o danym zapachu i to, co faktycznie ja też mogę czuć, bo na przykład nuty na to wskazują, że ja mogę ten zapach w ten sposób odebrać. I to jest szlifowanie w jakiś sposób też swojego warsztatu, nie oszukujmy się. No i takim oto sposobem pojawiło się sporo zapachów kupionych w ciemno, ale też po testach i o takich po testach też Wam powiem. Najpierw może zacznę od zapachów, które właśnie się pojawiły na tamtym kanale już dawno temu, które kupiłam będąc w Galilu. Ten zapach kupiłam po testach od Mirelli, mojej Wicki. Swego czasu dostałam właśnie zestaw próbek. Tam, przepraszam Was, włosy. Tam trochę mi się rzeczy spodobało i właśnie stwierdziłam, że będąc w Galilu kupię jednak ten zapach. I to jest Archiste Almond Suite. I wiecie co? Ten zapach, on inaczej brzmi, kiedy jest zimno, inaczej, kiedy jest cieplej. Tu wystarczy dosłownie 10 stopni na plusie i on już inaczej wybrzmiewa. I on generalnie, jak jest zimno, to jest bardzo dużym, takim wręcz ambrowym zapachem otulającym, słodkim, ciężkim, słodkim od migdałów i to czuć, że ta słodycz jest migdałowa. Natomiast kiedy już nawet jest te 10+, on się robi suchy. Robi się nieziemsko suchy, bardzo silnie skórzany. Nie jest tak silnie skórzany, kiedy jest zimno, ale kiedy jest lato, robi się silnie sucho skórzany. Ten migdał tu jest też bardzo suchy, pylisty wręcz taki. Ale i w takiej formie, i w takiej bardzo mi się zapach podoba, bo jak wiecie, ja lubię suche wonie, ja lubię w ogóle ten taki suchy vibe w zapachach. Mam Galivanta Gdańsk, mam Saharę, lubię bardzo Diora Dune, chociaż nie mam, próbowałam kupić na prośbę jedną z Was do sklepu, ale anulowano mi zamówienie.
Może coś w tym jest, że ja nie mogę mieć Duna po prostu, nie wiem. W każdym razie bardzo sporo mam takich zapachów, które właśnie mają ten suchy wydźwięk, który ja ubóstwiam i ten zapach równie mocno kocham. On jest świetnie zrobiony, to jest majstersztyk. To jest naprawdę majstersztyk. Tu czuć klasę, niszowość, no ten zapach ma wszystko. To jest 30 ml, bo nie kupowałam już 50, ale jest przepiękny, naprawdę. I drugi właśnie zapach wtedy na tych samych zakupach, które zrobiłam, to spodobał mi się zapach, natomiast jest to zapach do pomieszczeń. Ale ja go używam jako perfum. Dlatego, że jak poszłam do pani i powiedziałam, że chciałabym takie perfumy, to nie mieli akurat w sklepie i powiedziała, że mogę je zamówić generalnie online, ale w sklepie ich nie ma. A że one mi się tak bardzo spodobały, ja stwierdziłam, że ja online zawsze podejmuję, słuchajcie, takie decyzje bardzo długo, to znaczy ja coś włożę do koszyka, później się zastanawiam, myślę, a może lepiej inne, a może na wishliście mam tyle zapachów, to po co? Zaczynam analizować. Kiedy natomiast jestem na miejscu i coś mi się bardzo spodoba, chcę to już podjąć decyzję i już kupić po prostu. I tak też zrobiłam. Kupiłam zapach Dr. Wranies i to jest Rosso Nobile. Słuchajcie, ja tego nie sprzedaję na żadne odlewki ani próbki, ale jeżeli mi napiszecie, że chcecie, że się nie boicie tego użyć na skórę, bo ja używam i absolutnie nic się nie dzieje i jest turbotrwały, a raz też rozpyliłam w sypialni właśnie, 2 dni się ten zapach utrzymywał w powietrzu, także na skórze tak samo, chociaż ja, ponieważ wiem, że to jest do pomieszczeń, to rozpylam tak delikatnie na skórę, reszta raczej na ubranie, ale to jest tak cudowny zapach czerwonego, słuchajcie, wina z odrobiną jakiejś czarnej porzeczki, może właśnie wino na czarnej porzeczce. Nie do końca jest to jakaś kwaskowość, ale z drugiej strony jakby takie przełamanie delikatne jest. To nie jest turbo słodki zapach. Bardziej się kojarzy wytrawnie, ale jest nieziemski i powiem Wam, że nigdy czegoś takiego nie czułam, ani nie testowałam nic podobnego. To jest pierwszy taki zapach, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie i tak ogromne, że stwierdziłam, że nawet tę mgiełkę do pomieszczeń muszę mieć. Zobaczcie, ja go nie odlewam, ja go już tyle zużyłam, bo używałam go wielokrotnie. On mi pasuje tak naprawdę na każdy, powiem Wam, na każdą temperaturę, bo mimo, że to jest, no wydaje się taki winny zapach bardziej, to że może jednak bardziej zimą, nie, on latem tak samo, lata nie mieliśmy, ciężko to też wiosną nazwać, ale powiedzmy, że w te plusowe temperatury, no świetnie mi się go nosi, bo ta czarna porzeczka, czy jakaś jeżyna, no coś z tych owoców robi po prostu magię dla tych perfum. Wspaniały i bardzo się cieszę, że go mam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie próbki tego zapachu mieć, czy po prostu darować sobie i dalej używać ja sama dla siebie, a Wy po prostu niekoniecznie. Gdyby to były perfumy, to tak, a jednak takimi do pomieszczeń, bo to też są perfumy, tylko że dedykowane pomieszczeniom. No ale tak jak mówię, nie było, a ja koniecznie chciałam mieć ten zapach, więc bardzo się cieszę, że go mam i używam go normalnie na sobie. Kolejny zapach to nawet nie wiem, czy powinnam tutaj mówić o nim, dlatego że chociaż w sumie po nowościach to tylko tym w komentarzu, którzy się pytali, pisałam, że ja po nowościach perfumowych, których testowałam Born to Stand Out Oud Candy, wersję Extreme Extra to jest, zdecydowałam się kupić. I mam w sklepie. Słuchajcie, ta marka po prostu dla mnie to jest znak równości z Initio. Ja Initio kocham każdą kompozycję, uwielbiam po prostu zapachy tej marki i dokładnie zaczynam mieć to samo z tym. Jak byłam w Galilu,
to idę do tego standu Born to Stand Out właśnie i tam przywąchuję sobie te zapachy i one wszystkie są gęste, fajne. Ja mam też zapach Nanotopia. Mega, zaraz Wam pokażę jeszcze zapach, który mam, bo też kupiłam. Chcę więcej po prostu, rozumiecie, że jakby mam ochotę na tę markę, wiem co ta marka mi daje. Ta marka da Wam gęstość, ogromne parametry, praktycznie nie do zmycia, charakterne kompozycje, coś konkretnego dla konkretnych ludzi, tego typu to są zapachy. Ten zapach jest oszałamiający, bo to jest połączenie dosłownie takiej słodyczy cukierkowej z udem. Ale to jaki to efekt daje, jak to się czuje w ogóle, to jest coś niesamowitego. Ten zapach po prostu jest przecudownie szokujący i intrygujący, ale co najważniejsze, bardzo dobrze się noszący i raczej spotykający się z takim dobrym, pozytywnym odbiorem, nie negatywnym. Mój mąż go kocha na przykład. Skoro powiedziałam, że mam jeszcze drugi zapach, no to przejdę od razu do tego drugiego zapachu i to jest Cuvée Skin. To jest taka linia, słuchajcie, wody intymne. Tak się ta linia mniej więcej nazywa. No i generalnie tu było ogromne zaskoczenie, ponieważ w tej linii są zapachy przynajmniej jeden zapach podobny do, no taki bakaratowy. O, tak bym to nazwała. Natomiast ten miał taki nie być, ale jednak silnie bakaratowo na mnie brzmi, ponieważ ja absolutnie nie mam nic przeciwko, wręcz za. Ja bardzo lubię nuty bakaratowe, jak wiecie, więc nosi mi się go świetnie. Ma silną nutę bakaratową, tylko że tu stricte czuć bardziej jednak cukier niż jakiekolwiek nuty bandażowe. To jest bardziej kompozycja skupiona na tej wydobycia słodyczy bakaratowej i tej mocy ambroksanu niż tych nut takich bardzo szpitalnych, dla niektórych być może metalicznych. Nie, to jest wszystko tak bardziej zaokrąglone na coś słodkiego. Przez to raczej się lepiej nosi. Oprócz tego za ten zapach już dostałam komplement. Następny zapach, jaki postanowiłam kupić, to zapach, który po prostu kupiłam w ciemno, bo był w ekstremalnie dobrej cenie jak na tę markę, a chodzi o Ex Nihilo The Sweetness Morphine. W ekstremalnie dobrej cenie kupiłam ten zapach jak na tę markę i kupiłam w ciemno, bo jak jestem też w Galilu i wącham w ogóle zapachy tej marki, to powiem Wam szczerze, że tam nie ma zapachu, który mi się nie podoba, ale na mojej generalnie wishliście jest Flor Narcotic. Ja się broniłam przed tym zapachem, nie chciałam go, bo to jest właśnie taki blutalizman. Przed blutalizmanem też się bardzo broniłam, żeby nie kupować, bo wyhypowany, ale jednak jak kupiłam, się zakochałam i jest w mojej topce, jak wiecie. No i też jak powąchałam i aplikowałam na swoją skórę Fleur Narcotic, to bardzo, bardzo się zakochałam i jest na mojej wishliście i jest to coś, co na pewno chcę dołączyć do kolekcji. No ale póki co też czekam na super cenę. No i tutaj właśnie zaskoczyła mnie ta cena, pomyślałam, że kupię. I to nie jest zapach, który mnie oszałamia, ale to jest totalny przyjemniaczek, jak zresztą moim zdaniem wszystkie z tej marki. To ten zapach jest wart tyle, ile ja za niego zapłaciłam. Gdybym zapłaciła regularną cenę, byłabym być może trochę rozczarowana, dlatego że on nie ma tak totalnych parametrów, jak na przykład Blutalizman czy Fleur Narcotic. Ten zapach jest śliczny, do niego się nie można doczepić. I on jest bardziej morfin niż sweetness, bo tu wcale nic nie jest przesłodzone, natomiast tak, jest coś kojącego, jest coś uśmierzającego ból, jest coś bardzo takiego uspokajającego i takiego bardzo nas tonującego, ale z drugiej strony jest to po prostu taki zapach typu nawet signature scent, który mógłby mi się skojarzyć. To znaczy,
To jest taki zapach do noszenia wszędzie, na każdą okoliczność, do codziennego, na zimę, na lato, na wszystko po prostu. Taki naprawdę, jak to niektórzy mówią, też easy going, czyli zakładacie zawsze i się nie zastanawiacie. Bardzo, bardzo ładny zapach. Mnie nie oszałamia, ale jak go mam, to się bardzo cieszę. Kolejny kupiłam w ciemno, ponieważ to jest ogólnie linia, która no bardzo mi się spodobała. Jedna z Was na live mi napisała, że kupiła w ogóle ten zapach właśnie. Chodzi o markę Guerlain i linię Le Legende. I pisała mi jedna na live, że kupiła niebieską godzinę i że jest zachwycona, jakie to piękne. I ja stwierdziłam, że ponieważ naprawdę mam Lanston Magique, że mam już na Emę, mam pola elizejskie, to stwierdziłam, że właśnie wezmę sobie jako następny ten. No i mam tą niebieską godzinę. I ta niebieska godzina to jest właśnie coś w typie Chanel No. 5 i to moim zdaniem bardzo, bardzo silnie, tylko tam jest jeszcze bardziej. Ja się polubiłam z aldehydami, polubiłam się z tym aldehydowym mydełkiem i bardzo, bardzo lubię ten zapach, uważam go za turbo eleganckiego, bardzo się cieszę, że go mam w kolekcji. Jest po prostu klasą samą w sobie, to jest starego typu perfumiarstwo dla mnie, to jest coś, po co zawsze warto sięgnąć, co się zawsze moim zdaniem obroni i takie kompozycje warto w kolekcji mieć, przynajmniej jeżeli ktoś jest naprawdę turbo dużym fanem perfum i też klasyki, no to niebieska godzina jest po prostu świetna, a jeszcze do tego one nie są bardzo, bardzo drogie. Znaczy w ogóle bym powiedziała, że to jest taka cena normalna perfum, że nie wiem, Good Girl kupicie dużo drożej niż to. I jeszcze zaznaczam, że to jest woda perfumowana i nie wiem, czy woda toaletowa pachnie tak samo. Także tu Wam nie powiem. No i lecimy dalej z zakupami w ciemno. To są już wszystkie... Nie, jest jeszcze jeden zakup, który nie został popełniony w ciemno. I już później przejdę do wszystkich kupionych w ciemno. To jest zakup niepopełniony w ciemno, to jest zakup spowodowany próbkami od Joli. Pozdrawiam Cię serdecznie. I ja myślę, że gdyby nie Jola, to bym nawet nie wiedziała, że Edyta Pazura otworzyła markę perfumową, tworzy perfumy. Nie wiem, czy ona tworzy, pewnie ma perfumiarza, a po prostu otworzyła markę perfumową, bo to chyba jest właśnie jej marka. Chodzi o Sky & Co. Od Joli przetestowałam tej marki 2 chyba zapachy, z tym, że ten drugi jest bardziej zimowy, dlatego na niego się nie zdecydowałam, ale jest to coś naprawdę niszowego, świetnie zrobionego. Można doznać w szoku, jak to jest dobrze naprawdę skomponowane. Bardzo mi się podoba estetyka, zresztą Edyta mi się też bardzo podoba jako kobieta, w ogóle fantastyczna, jedna z nielicznych, którą naprawdę, naprawdę lubię w showbiznesie, zresztą Pazurę też bardzo lubię. Co to jest za zapach? Słuchajcie, Cashmere Dust i to jest coś niesamowitego. To jest zapach mocno niszowy, ale totalnie noszalny, z tym, że musicie lubić pewną konwencję zapachów. I teraz jak Wam to wytłumaczyć? To jest jak taki suchy pyłek na kaszmirowym obrusie. To jest tak jakby położyć, nazwijmy to kaszmirem, ale jakąś miękką tkaninę. I na tej miękkiej tkaninie posypać takimi suchymi, orientalnymi, świeżokorzennymi przyprawami, jakby posypać to jakąś gałką muszkatołową, gdzieś troszkę dodać imbiru i to tak porozkładać, jak takie zioła jakieś na tym materiale i to daje efekt takiego, jak wchodzicie do tego wnętrza, te opary tych przypraw zaczynają się unosić na tym materiale. Ten materiał daje taką poduszkę czegoś
bardzo gładkiego, ale na tym wszystkim mocno pracują te przyprawy i one są świeże, turbo świeże. To jest zapach idealny na lato, moim zdaniem totalnie orzeźwiający. Nie znajduję tu żadnego punktu, który mógłby Was otulić, ale być może otulenie w nim wyjdzie właśnie zimą. Zapach jest niesamowity. Uczucie, odbiór jego mnie po prostu oszołomił. Ja kiedy go zaaplikowałam, to doznałam po prostu kompletnego szoku, bo czegoś takiego nigdy nie czułam. To jest mój pierwszy i to jest fajne, że to polska marka i w polskiej marce jest taki zapach, który jest dla mnie niejako odkrywczy. Bardzo, bardzo przyjemny. Niezwykle dobrze się noszący. Jest to coś pięknego, ale może to być różnie odbierane. To nie jest taki prościutki zapach. On naprawdę brzmi nieziemsko, niszowo. Jestem zachwycona, że go mam. To jest coś niesamowitego, jak ten zapach siedzi. Moim zdaniem jest to unisex. Panowie będą się w nim czuli genialnie, bo ta świeżokorzenność jest troszkę tak też z takim męskawym sznytem, więc też możecie spróbować. Zapach jest naprawdę fenomenalny. I teraz powiem Wam o zapachach, które kupiłam w ciemno. Najpierw o tanioszce, takiej totalnej tanioszce, bo kupiłam, gadałyśmy z dziewczynami na naszej grupie na Facebooku, gdyby któraś jeszcze chciała dołączyć i z nami sobie gadać na Facebooku, to trzeba mnie zaprosić na Facebooku. Najwyżej odpowiem na komentarz, jeżeli ktoś jest zainteresowany i ja wtedy Cię do tej grupy dorzucę. Tam generalnie grupę założyłam po to, żebyśmy się mogły spotkać w lipcu na takim zjeździe perfumomaniaczek, ale przy okazji zdarza nam się o perfumach tam też porozmawiać. I właśnie Ewa była w Zarze. W ogóle żeście świetnie odebrali wszyscy ten film z Zary. Ja Wam powiem, że ja totalnie popłynęłam z tą Zarą. Tak przyjemnie mi się używa wszystkich tych zapachów, że jak byłam ostatnio na zakupach takich ciuchowych na drugi kanał właśnie, żeby nagrać też mierzymy, to poszłam, przewąchałam wszystkie właśnie te z serii Jo Malone i ja mogłabym mieć całą kolekcję tego zapachu. Elegantly, Tokio, wszystko, Fashionable London, wszystko mogłabym mieć, bo wszystko mi się tak turbo podoba. Wszystko jest po prostu świetnie zrobione, to są zapachy, które się zmieniają, po prostu genialne. I muszę Wam powiedzieć, że w ciemno kupiłam, ale następnego dnia byłam właśnie w Zarze i przewąchałam go. No i wiedziałam, że to jest coś dla mnie. To jest dla mnie, słuchajcie, zapach, który zastępuje mi zapach z tej kolekcji butikowej Caroliny Herrery Mystery Tobacco, który mam, dlatego że on właśnie dla mnie ma taki tytoniowy wydźwięk. To jest wersja Extra. Jak widzicie, w ogóle butelki się pozmieniały. Kiedyś były inne, teraz jest magnetyczny korek i taki pan w kapeluszu. Świetny zapach, gęsty, słodkawy, tytoniowy, dla mnie gdzieś tam delikatnie nawet rumowy, właśnie podobny do Mystery Tobacco, niezwykle mocno. Początek jest totalnie inny, początek Was szokuje, bo na początku dostajecie świeżość, mega świeży zapach Was uderza, ale dopiero kiedy się ułoży na skórze, dostaje takiego ciepła, takiego otulenia, takiej też mocy. Jest świetny też parametrowo, naprawdę genialny zapach i ja go już nosiłam globalnie i jestem zachwycona, zresztą wszystkie żeśmy kupiły na tej grupie, wszystkie, sporo nas kupiło ten zapach i jesteśmy wszystkie na tak i wszystkie jesteśmy zachwycone i będziemy na pewno z miłą chęcią nosić. To jest jeden z moich ulubieńców, takich tańszych, ale o moich ulubieńcach tańszych też Wam nagram film dzisiaj i będziecie go oglądać w przyszłym tygodniu. Także uwielbiam, boski po prostu.
Nie pytajcie, co mnie podkusiło. Nie mam zielonego pojęcia, żeby kupić ten zapach. Nie wiem, czy była to butelka, która... Ja nie lubię takich butelek, ale no ta robi coś takiego, że to mi się po prostu podoba. Ale poza tym nie to, że się naczytałam o tej marce, bo nie. Wyświetliła mi się reklama. Zaintrygowało mnie to bardzo i stwierdziłam, że zacznę czytać, szukać, myśleć. I tak też zrobiłam. Chodzi o Marina de Bourbon i zapach też to jest Marina de Bourbon akurat. Ja po prostu nie powiem Wam, że oszalałam, ale to jest zapach kompletnie wpisujący się w to, co ja bardzo lubię nosić, a już na pewno latem. Z tym, że on jest jednak inny, bo jest dosyć zapachem gęstym, jak na zapach totalnie owocowy. W pierwszej sekundzie uderza Was świeży arbuz, ale ta świeżość trwa dosłownie tylko chwilę, bo za moment dochodzi do głosu silna, słodka, taka gęsta wręcz marakuja. I ta marakuja robi cały ten zapach. Jeżeli kochacie zapach marakui, to tu jest najintensywniej jak się da. Ogólnie zapach jest totalnie owocowy, jest na bazie owocowej. Tu nie ma nawet żadnej innej bazy. Tu jest w bazie są owoce i brzoskwinia, nuty owocowe tak zwane, ale to w ogóle nie brzmi jak herba pura w żadnej sekundzie. To jest zapach dosyć gęsty, ale no tak przyjemnie, świetnie się noszący. W ogóle on jest bardzo dobrze zrobiony. To jest, ja za niego zapłaciłam chyba 200 parę złotych, ale jest tak dobrze zrobiony. Jezu, i ta marakuja siedząca na tych właśnie nutach owocowych i tej brzoskwini, bo też wydźwięk, ta brzoskwinia dodaje czegoś tej marakui. Sama nie wiem czego, ale zapach jest gęsto owocowy. Ktoś powie, że jest przesłodzony. Moim zdaniem nie, dlatego że ogólnie słodycz owocowa, a tu dokładnie taką czujecie, słodycz owocową, się inaczej trochę odbiera, bo to też nie są owoce na cukierkowy sposób podane. To są owoce, które są owocami. Po prostu. Tak jakbyście, nie wiem, przykroili owoc i go zaczęli wąchać, no to tu macie ileś tych owoców i dawkę razy ileś. Świetny jest ten zapach. Turbo mnie zaskoczył, zachwyciłam się, że udało mi się trafić. Ja też ostatnio celuję w owocowe zapachy. Jeżeli już mam coś kupić w ciemno, to wiem, że to może się okazać najbezpieczniejsze. Uwielbiam się w owocowych zapachach, szczególnie teraz latem. Chcę ich używać jak najwięcej, piżma i właśnie owoców. Także no, wpisało się to wspaniale w moje preferencje i musicie go spróbować, bo on jest naprawdę dosyć tani. No, wydaje mi się, że coś ponad 200 zł zapłaciłam za 100 ml, więc turbo cena. Jeszcze oczywiście muszę to sprawdzić, ale tak. Jest genialny. Kolejny zapach, który kupiłam, to tutaj już kierowałam się tym, że koniecznie chciałam mieć tę markę. Ta marka chodzi za mną od bardzo, bardzo dawna. Pragnęłam w końcu coś kupić tej marki, tylko wiedziałam, bo się naczytałam, że marka brzmi bardzo, bardzo niszowo, w sensie takim, że tu czujecie kunszt, czujecie, że to jest taka prawdziwa nisza, że tu nie będzie standardowo, że nawet jak przeczytacie na fragrantice, że zapach jest owocowy, to będzie owocowość niszowa, inaczej podana. I to mnie zaintrygowało. Chciałam pójść po owocowy zapach tej marki właśnie po to, żeby może nie być tak turbo zaskoczonym czymś, co może mój nos nie zaakceptować, chociaż niewiele mój nos nie akceptuje, ale wiecie, jest takie ryzyko. Ta marka też nie jest droga, bo ja za niego zapłaciłam niecałe 500 zł za 100 ml, a chodzi o Ramona Monegala, a zapach Faisa. I muszę Wam powiedzieć, że to jest dzieło sztuki perfumiarskiej.
ja muszę mieć więcej zapachu tej marki i będę kupowała w ciemno. Nawet nie będę testowała, będę kupowała w ciemno. To jest coś, za czym moja dusza nawet nie wiedziała, że tęskni, perfumowa. Moja pasja rozbudziła się razy 10, kiedy ten flakon do mnie przyszedł i go rozpyliłam. Zmienia się, ma 3 fazy, podobnie jak Amouage. Zmienia się. Faza ostatnia jest takim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak on się zaczyna, jak trwa i jak się kończy. Jest totalnie niszowy. Jest to niby zapach owocowy, ale podany kompletnie jakoś tak inaczej, bo wiecie, on się zaczyna owocowo, bardzo wesoło, tak jakby owocowy zapaszek. Za sekundę przechodzi w fazę udu połączonego jakby z jakimiś ziołami, wręcz takimi ziołami, może to jest jakiś kwiat, a może to być też mimoza, bo mimoza czasami właśnie w ten sposób brzmi, jeszcze szczególnie w połączeniu z udem. I to w ogóle przeobrażenie uderza Was, ta zmiana i myślicie sobie, what the fuck? Jakby, jak to? Następnie ta ostatnia faza to jest znowu owocowość, już połączona z tym udem, właśnie z pewną zielarskością gdzieś, ale to też nie jest taka zielarskość gryząca czy gorzka. Absolutnie nie. To wszystko, te owoce tak wspaniale to wszystko ogarniają, że zapach jest przewybitnie komfortowy, wspaniały, trwa bardzo, bardzo długo. Jest niezwykle ciekawą wonią. Biorąc pod uwagę, ile ja za niego zapłaciłam, to jest dla mnie Amouage w butelce. Daje mi takie walory poznawcze. Jezu, piękny. Jak właśnie Amouage. Mam takie odnośnik. Petarda jest ten zapach. Jestem zachwycona. Pokochałam go od razu. Nosiłam go już ze 3 razy, a powiem Wam szczerze, że ja go wyjmę na lato, bo to jest po prostu, to jest majstersztyk. I szczerze polecam Wam Ramon Monegal. Zainteresujcie się tą marką. To jest marka hiszpańska. Nie spodziewałam się, nie wiem dlaczego, że marka hiszpańska może tak ująć pewne aspekty w perfumiarstwie, tak to zrobić, tak to przeobrażać, tak to ewaluować. Szok. Kolejny zapach. Nie mam pojęcia, czy znacie w ogóle markę Paul Emilien. Ja jej nie znałam, ale coś mnie podkusiło. Na Amisel była promka, duża, 50%. No i zaczęłam tam szperać po tych promocyjnych właśnie flakonach. Zobaczyłam tę markę, zaczęłam przeglądać, zaczęłam patrzeć, myślę, to będzie coś nowego, jeżeli się okaże jakieś fajne. Za 200 zł, przecenione chyba z 470, to nawet nie, więcej niż 50% przeceny było. Stwierdziłam, że ja muszę ją spróbować. 100 ml za 200 zł to ja z mainstreamu nic nie kupię, a to jest nisza. I kupiłam zapach Premier Dance, tam było więcej zapachów, ale ja kupiłam Premier Dance ze względu na skład. I się w ogóle nie rozczarowałam. Ja zaczynam być mistrzem zakupów w ciemno, słuchajcie. W ogóle mam taką ambicję i taki plan w przyszłości, żeby dojść do takiego punktu, w którym jak do mnie napiszecie, żebym Wam poradziła o jakichś perfumach albo coś dobrała, to że na przykład zrobię z Wami taką rozmowę z takimi bardziej zainteresowanymi, wymienimy się kontaktem, porozmawiamy, odpowiecie mi na kilka pytań, a ja postaram się Wam coś znaleźć. Tak bym chciała poprowadzić Wam takie doradztwo i też po to wącham tyle i w ogóle tak poznaję
ten świat i te nuty, żeby też wiedzieć, co jak może wybrzmiewać, może co z czym połączone może tak wybrzmiewać, żeby na tyle to poznać, żeby taki zrobić właśnie takie pod Was coś. Widzicie, że możecie się do mnie zwrócić, a ja spróbuję Wam dobrać zapach. Bardzo bym chciała tego dokonać. Nie wiem, czy jeszcze mi w tym roku to się uda, ale mam takie marzenie. Kurczę, jaka to by była satysfakcja, jakby się udało Wam dobrać zapach. Rewelacja. W każdym razie póki co dobieram sobie. I to kupując w ciemno. Początek to jest gorzka pomarańcza. Przecudowna, gorzka pomarańcza, która łączy się z jagodami. I te jagody bardzo silnie tę gorzką pomarańczę ujarzmiają. To znaczy tę jej gorycz robią na takim pułapie, który jest dla nosa idealnie akceptowalny. Natomiast później wchodzą nuty drzewne. I te nuty drzewne dają taki punch, dają takiego charakteru, mocy i przede wszystkim te nuty drzewne czynią ten zapach turbo intrygującym, bo on się cudownie przeistacza na skórze. To jest tak comfort scent, słuchajcie, to jest zapach bardzo dobrze się noszący, który jest totalnym uniseksem z moim zdaniem leciusieńką przewagą w stronę kobiet, leciusieńką. To wszystko jest na cudownym, puchatym piżmie. Jezu. Podobnie jak Monegal, bardzo marka mnie zaskoczyła. Turbo, bo nie zmienia się tak jak Monegal. To jest mistrzostwo świata, daję słowo. To jest naprawdę, to jest perfumiarska sztuka. Natomiast to są idealnie i bardzo dobrze zrobione perfumy niszowe, które są noszalne, ale czuć, że jest to nisza, czuć, że jest tu kunszt jakiś, że jest tu znajomość tematu i przede wszystkim nie znalazłam w swojej głowie żadnego zapachu, do którego mogłabym ten porównać, gdzie w ogóle baza by mi się zgadzała z czymś, albo nie wiem, albo początek. Zdecydowanie jest to coś indywidualnego, cudownego. Uwielbiam ten zapach, naprawdę. No i ostatni zapach, to sama nie wiem, co o nim myśleć. Ja jeszcze nosiłam go niby raz, ale mój nos nie do końca go czyta, słuchajcie, ten zapach. I to jest też kupiony za 200 zł właśnie wtedy na tej promce Amisel, bo tam jak się kupowało za 399 zrobiłeś zakupy, to przesyłka była za darmo, czy jakoś tak. Więc kupiłam właśnie tego Poa Emilien oraz Marka Buxtona i to jest Sexual Healing. I ja go kupiłam, bo to miał być taki owocowo-skórzany zapach i bardzo mnie to intrygowało i bardzo lubię takie wonie. Mam Jus Queerissime, który uwielbiam. No i chciałam spróbować jeszcze czegoś, a że było napisane, że jest to też zapach aromatyczny, to tym bardziej pomyślałam, takie połączenie może mi naprawdę przypaść do gustu. I to nie jest tak, że ten zapach mi nie przypada do gustu, tylko że ja nosząc go globalnie nie wyczuwam. W korku on jest cały czas. Słuchajcie, to jest psiknięcie w korek, nie wiem, 2 tygodnie temu, bo 2 tygodnie to spokojnie go mam. I w korku cały czas czuję ten zapach, a na sobie, kiedy noszę go globalnie, mój nos przestaje go czytać po godzinie. Bardzo ciężko jest mi wypracować zdanie takie konkretne na ten temat. Jeżeli Wy byście go wyczuwali, to dajcie koniecznie znać, bo faktycznie ja tu czuję aromatyczność i lekką, taką damską skórzaność, zamszowość może nawet. To jest zapach w ogóle nie krzyczący, bardziej tak intrygujący, te połączenie jest takie odświeżająco, takie nawet właśnie może sensualne, można by było to tak nazwać.
No tak jak mówię, po globalnym noszeniu jest ciężko określić zapach, jeżeli go po godzinie nie wyczuwacie. A jednak ja potrzebuję takiego noszenia, żeby zapamiętać, żeby wiedzieć, co Wam mówić o danym zapachu. Ja potrzebuję takiego noszenia globalnego i skupiania się też na zapachu, żeby właśnie wyczuć, co w nim dokładnie jest. Także gdyby ktoś go testował, a Bartek chyba go kupił u mnie w sklepie. Bartek, jeżeli go testowałeś, to daj znać, czy Ty go wyczuwasz dobrze, bo bardzo mnie to interesuje. Nie wiem właśnie, czy Bartek, czy jeszcze... Jest ogólnie sporo panów, którzy kupują w sklepie i nie pamiętam, czy to był Bartek, czy to był ktoś inny, kto kupił ten zapach. Jakbyś mógł napisać mi, czy Ty go dobrze wyczuwasz, bo tak jak mówię, no mój nos nie do końca ten zapach czyta, ale nie można mu odmówić, to nie jest brzydki zapach i na pewno jest ciekawy i na pewno jest taki, którego ja w kolekcji nie mam, bo tu właśnie bardziej zamiast owocowości wyczuwam tę aromatyczność ze skórą, a na mnie z kolei tak jakby sama ta aromatyczność była, tylko ta aromatyczność nadal to jest taka no dosyć sensualna, dosyć drzewna też taka. Ciężko jest mi naprawdę opisać ten zapach, może z czasem, bo wiecie, on może musi się wystać i ja na przykład ostatnio, zresztą w drugim filmie Wam powiem, naprawdę zaczynam odbierać inaczej zapachy i zapachy, które mój nos za bardzo ich nie wyczuwał, teraz z kolei wyczuwa je niemiłosiernie mocno i też dużo więcej wyczuwa niż wyczuwał, ale to moim zdaniem jest trening, a trening czyni mistrza. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z nowości w mojej kolekcji. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ja serdecznie Wam dziękuję i do następnego. Buziaczki, pa pa!